Dzisiaj recenzja słuchawek. Dawno nie recenzowałem żadnych słuchawek, a teraz mam TWS i to takie premium do przetestowania, więc opowiem Wam, jak się sprawują, jaka jest ich bateria, jaki jest ich Bluetooth i wszystko Wam o nich opowiem, żebyście wiedzieli, czy warto je kupić. Zapraszam. Zacznijmy od pudełka. Pudełko w stylu Apple, więc mi się podoba, białe w całości. Mamy tutaj ikonę sprzętu, z którym mamy do czynienia. Mamy logo producenta, a z tyłu trochę informacji o tym, co kupujemy. Więc ja ogółem lubię ten styl, więc mi się podoba. Co znajdziemy z tyłu? Znajdziemy informację o tym, że mamy ANC, czyli Active Noise Cancellation. Super rzecz, o której Wam potem opowiem. Jaka jest pojemność, jeżeli chodzi o baterię samych słuchawek, 50 mAh. Jaka jest pojemność pudełka? 360 mAh, ale to też wszystkiego się tutaj dowiecie za chwilę, a ja już je wyciągam w stylu, który lubię. I tak, słuchawki występują w ten sposób, czyli pokazują się na pierwszym planie. Ładnie to zrobili, muszę przyznać. Jak je wyciągniemy, to mamy do czynienia z typowymi TWS-ami, tak zwanymi pchełkami. Mają wymienne tutaj końcówki, żeby pasowały do różnego rodzaju uszu. Takie całkiem spore, ale widać, że się ładnie też podświetlają. Tak jak widzicie, niebieski i czerwony mają takie małe diody. Aktualnie próbują się sparować. Więc jeżeli chodzi o wygląd, duże, ale ładne. A jak sięgnę dalej, to tutaj znajduję różnego rodzaju końcówki. Do małych, średnich uszu to jest fajne, że można sobie dopasować. Instrukcje, jak widzicie. Oraz kabelek i ładowarkę etui, które wygląda w ten sposób. Już mi się kojarzy z na przykład Redmi AirDots albo z Galaxy Buds. One też miały podobną. No tutaj widzę, mamy ładowanie poprzez USB-C. Tutaj jest pokazywane, jak leci to ładowanie. Są poszczególne diody, które informują nas o tym, jaki jest poziom naładowania. Mamy też, co jest plusem, poinformowanie, ale to już nie zobaczycie, gdzie powinniśmy sadzić lewą słuchawkę, gdzie prawą. Z moimi AirPodsami zawsze miałem z tym problem. Dla kogo są słuchawki TWS? Ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem tych słuchawek i uważam, że one są dla każdego, kto jest w ruchu. Po prostu, kto lubi słuchać muzyki w ruchu, kto lubi rozmawiać w ruchu, kto się przemieszcza i nie chce mieć takich wielkich słuchawek nausznych, ale chce mieć coś, co jest w stanie wrzucić do uszu, a potem, gdy skończy rozmowę, albo skończy biegać, albo cokolwiek, wsadza je do opakowania i znika. Więc ja jestem ogółem wielkim zwolennikiem tych słuchawek. Bluetooth, jaki mamy w tym modelu, to jest 5.0, czyli mamy do czynienia z już nowszym Bluetoothem, z Bluetoothem, który jest mniej energożerny. Jeżeli chodzi o jakość połączenia, to jest ona stabilniejsza, więc bardzo fajnie, że on się tutaj pojawił. Jeżeli chodzi jeszcze o stricte takie rzeczy techniczne na temat tych słuchawek. Wspominałem Wam o tym, że one mają po 50 mAh, co pozwala na słuchanie muzyki przez około 8 godzin, więc długo. Przez cały dzień pracy albo biegania spokojnie możecie ich używać. A opakowanie, z którymi mamy, czyli te etui, on ma 360 mAh, więc spokojnie wystarcza na ponad 3 ładowania. Technologią, którą uwielbiam i którą te słuchawki posiadają, jest ANC, czyli Active Noise Cancellation. Co prawda użycie jej skraca ich energię o praktycznie połowę i czas działania, to nie zmienia faktu, że jest to bardzo przydatne właśnie, gdy pracujecie, bo one odcinają Was od rzeczywistości. Wyciszają wszystko wokół, żebyście mogli się skupić na rozmowie, na muzyce albo czymkolwiek, co przechodzi przez te słuchawki. Więc mamy tutaj do czynienia z wyższą technologią, którą nie znajdziecie we wszystkich słuchawkach. Słuchawki posiadają aplikację producenta, dzięki której jesteście w stanie tak naprawdę głównie to ustawić, co się będzie działo, gdy je dotkniecie, czyli jakie są akcje powiązane z tymi słuchawkami. Poza tym mamy tam podstawowe informacje o tych słuchawkach i poziom naładowania, a także instrukcje producenta. Ale same słuchawki, jeżeli chodzi o parowanie, po prostu parujecie je po Bluetoothie z dowolnym sprzętem, jaki chcecie i tyle, tak jak to działa we wszystkich innych słuchawkach TWS-owych. Jeśli chodzi o jakość tych słuchawek, to mamy do czynienia z produktem premium. Więc
pełnym zakresie, od 20 Hz do 20 kHz. Ten dźwięk jest bardzo dobry, basy są naprawdę słyszalne, miękkie, fajne. Jeżeli chodzi o wysokie tony również, tam po środku ewentualnie trochę to podupada. Bardziej te skrajne głośności lepiej nam wychodzą, ale no ja osobiście słucham ich, jak jest głośno. Przeważnie słucham muzyki głośno, przez to mam słaby słuch, przez to słucham głośniej, przez to mam słaby słuch. No i to się tak nakręca aż do momentu, kiedy będę potrzebował jakiegoś smart aparatu do uszu, ale póki co jeszcze nie potrzebuję. Więc jeżeli szukacie dobrych słuchawek z dobrym dźwiękiem, to 20 Decibel jest tego typu sprzętem. Więc czas na podsumowanie. To są słuchawki premium i są premium. W sensie, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o to, ile działają, jeżeli chodzi o samo etui, to naprawdę nie mam się do czego przyczepić. One też się tak fajnie podświetlają. Kwestia wyglądu. Jednym się mogą podobać, innym nie. Ja jestem osobiście bardziej zwolennikiem wyglądu AirPodsów, ale to dlatego, że mam po prostu zwichrowanie na punkcie Apple'a, więc tutaj nie możecie brać mnie jakoś super na poważnie, jeżeli chodzi o wygląd słuchawek. Ale jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy takie merytoryczne, wszystkie kwestie techniczne, to są to naprawdę fajne słuchawki, które możecie dostać w sklepie Cyfra EU, z którego my dostaliśmy te słuchawki, które Wam serdecznie polecam. No i oczywiście wpadajcie na pozostałe nasze recenzje. Słuchawek też trochę recenzujemy, więc na pewno coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Dzięki i do zobaczenia.